Mały modelarz, rocznik 1981. Ukazały się modele: jeden żaglowiec, jeden myśliwiec odrzutowy, monitor rzeczny, 2 pojazdy pancerne, wodolot, 2 samoloty, 2 okręty. Wydano łącznie 11 zeszytów. Zapraszam na przegląd rocznika. Z numerem pierwszym ukazał się model wielkiego galeonu Zygmunta Augusta Smok. Autorem modelu jest Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1:200. I tak na 5 stronach zawarty był opis budowy tego modelu oraz zamieszczonych było 5 rysunków, łącznie z rozmieszczeniem olinowania, ożaglowania, no i inne rysunki z elementami modelu pomocnym przy budowie. Jak widzimy, bocianie gniazdo. Również była wzmianka, co ukaże się w następnych numerach. Na 7 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i uformowania, sklejenia tego modelu. Jak widzieliśmy, wręgi, tu oczywiście na tych samych arkuszach, na tej samej grubości żagle mogły posłużyć tylko za wzór. No i jak widzimy, kolory, imitacja drewna, natomiast ten kolor taki żółty nie oddawał tego. Maszty oczywiście do zrolowania, uformowania, no i poszycie w kolorze białym. I zachowany oryginalny egzemplarz z tego rocznika. No i jak widzicie, karteczki troszeczkę pożółkły. Tu na tej stronie cały rysunek na całej stronie był wykonany. No i wnętrze tak się prezentuje. Tu mierzę grubość kartonu i jak widać to jest 0,31, dość gruby karton. No i wiadomo, tu żagle nie mogły być wykonane raczej z tego kartonu. Tu należało tylko po prostu zastosować je jako wzór. Należało tu zrobić z płótna. No i wręgi do naklejenia. Podstawa była gotowa, tu rysunek na pełnej stronie z rozmieszczeniem części żagli, strona nierozcięta. Na ostatniej stronie była wzmianka, co się ukaże w następnych 2 numerach, numeracji, i na ostatniej stronie też rysunek zestawieniowy, natomiast okładkę zaprojektował Adam Werka. Francuski samolot odrzutowy Mirage 3C został wydany w 2 numerze miesięcznika Mały Modelarz. Autorem opracowania graficznego, rysunków, opisu jest Leszek Komuda. Model był opracowany w skali 1:33. Tak na 6 stronach zamieszczono opis budowy modelu oraz zamieszczonych było 11 rysunków pomocnych przy budowie tego modelu. To zdjęcie przedstawia model okrętu normandzkiego. Jest to numer 5 z 1964 roku. Był to mój pierwszy model z Małego Modelarza, jaki kleiłem, i zdjęcie modelu z tej wycinanki zamieszczone też na stronie. Na 4 arkuszach rozmieszczone części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego ładnego modelu. Sylwetka typu Delta, a kolorystyka moim zdaniem powinna być srebrna. No jest taka jak na załączonych skanach. A tak prezentuje się model wykonany z tej wycinanki. Natomiast autorem okładki jest Zbigniew Janik. Z numerem 3 został wydany model monitora rzecznego Żelaźniaków. Opracowanie graficzne, opis, rysunki Janusz Oleś. Model był wydany w skali 1:100 i tu widzimy zdjęcia wykonanego modelu. Na 4 stronach zamieszczony był opis budowy modelu oraz 9 rysunków zamieszczono pomocnych przy sklejeniu tego modelu. I tak jak widzimy, właśnie były zamieszczone też zdjęcia wykonanego modelu. Podejrzewam, że model wykonany był właśnie przez autora i tu zamieścił zdjęcia w opracowaniu. No, na ostatniej stronie korespondencyjna wymiana Małego Modelarza, spis modelarzy, którzy poszukują egzemplarzy Małego Modelarza. Na 4 arkuszach zamieszczone były części do
wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Jak autor zaznaczył, model opracował na podstawie planów w miesięczniku Modelarz numer 9 z 1978 roku. Na ostatniej stronie okładki zamieszczony był rysunek z wykazem, rozmieszczeniem części, natomiast autorem tej okładki był Adam Werka. Dla miłośników pancerki tak zwanej, w numerze 4 wydano model ciężkiego radzieckiego czołgu KW-1. Autorem opracowania, opisu, rysunków jest Jerzy Sobczak. Model został opracowany w skali 1:20. Opis zamieszczony był na 4 stronach oraz zamieszczonych było 9 rysunków pomocnych przy budowie. Oczywiście korespondencja, wymiana małego modelarza, no i notatka w stópce zamieszczono, co będzie w następnym numerze małego modelarza, jaki model zostanie wydany. Na 8 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, formowania i sklejenia modelu, model konstrukcji wręgowej, oczywiście wręgi do podklejenia na karton. No i widzimy kolorystyka, to kolor khaki, zielono-oliwkowy. No i jak w każdym czołgu, w tym wypadku też tu dużo kół do naklejenia na karton, do wzmocnienia. No i oczywiście gąsienice też do wycięcia, uformowania i sklejenia w formie pasków, ale wtedy tak to robiono. Na tym rysunku właśnie mamy szablon do wykonania samodzielnie gąsienic i model wykonany właśnie z tej wycinanki przez modelarza Oniku Mirosław 156. Autorem okładki do tego egzemplarza był Zbigniew Janik. Z numeracją podwójną 5-6 wydano model niszczyciela ORP Błyskawica. Opis historyczny, opis konstrukcji, rysunki Sławomir Jakuś. Model opracowany został w skali 1:200. Jest to drugie wydanie tego modelu ORP Błyskawica. Ten model został opracowany na podstawie planów modelarskich numer 85. Pierwsze wydanie tego modelu zostało wydane w małym modelarzu numer 10 w 1967 roku. Opracował Andrzej Samyk. W tym wydaniu opis znajduje się na 11 stronach, natomiast również zamieszczono 6 rysunków. Jak widzimy też zdjęcie wykonanego modelu, na pewno przez autora. Na 9 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, naklejenia na dekturę, tak jak tu widzimy te wręgi, oczywiście model konstrukcji wręgowej. No i oczywiście mamy tu dużo elementów, model opracowany na podstawie planów modelarskich, czyli dość szczegółowo opracowany. No jak widzimy części dużo, wyposażenie pokładów, armaty, działka, kolory, tak jak widzimy. Tu oczywiście podstawa do wykonania samodzielnie, do naklejenia na karton. A oto oryginalny, zachowany egzemplarz. Oczywiście okładka tu nie jest w najlepszym stanie. Jak kiedyś mówiłem, wszystko zależy od przechowywania. No tu jest trochę postrzępiona, papier oczywiście pożółkły, to zrozumiałe. Leciwy egzemplarz. Niestety papier nie zachowywał swoich właściwości. Natomiast w stanie jest tu tylko okładka, takim no niezbyt postrzępiona i tak dalej. Natomiast wnętrze jest w oryginalnym stanie, nawet ładnie zachowane kolory, arkusze nieporozcinane. No i tak widzimy, właśnie tak wygląda oryginalny stan zachowania. Kolor nasycony, ta czerwień nasycona ładnie jeszcze. O, tu jak wspominałem, właśnie jest też zdjęcie modelu. No i tu mamy podstawę do naklejenia na karton, bodajże do zrobienia we własnym zakresie do modelu. No i oczywiście rysunek na ostatniej stronie okładki. Oto model wykonany właśnie z tego egzemplarza wycinanki przez modelarza o niku Adam92.
Zdjęcia zaczerpnąłem z portalu kartonówki.pl. No i tak się prezentuje właśnie ten model w wykonaniu tego modelarza Oniku Adam 92. Model wykonany dość szczegółowo, natomiast autorem okładki jest Adam Werka. Autorem tej okładki jest Zbigniew Janik. Jest to numer 7, a został zamieszczony tu model nocnego myśliwca Defiant w opracowaniu Wiesława Bączkowskiego. Model oczywiście w skali 1:33. No i tak opis zawierał się na 4 stronach oraz zamieszczonych było 10 rysunków pomocnych przy sklejaniu tego modelu. Na tej stronie mamy zamieszczone 3 rysunki z rozmieszczeniem i oznaczeniem części, numeracją części. Na 5 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Jak widzieliśmy, model w oznaczeniu 307 dywizjonu. No i tak jak to widzimy w malowaniu z tego okresu, tu arkusz z wręgami, wręga, kadłuba główna, coś na zasadzie zrobione, coś na zasadzie jak w modelach okrętów. I tu możemy zobaczyć jeszcze oryginalny egzemplarz. Okładka czarno-biała, niekolorowa. Ten egzemplarz był tak wydrukowany. Dlaczego się tak stało, że okładka była kolorowa? No nie mam pojęcia. No i widzimy wnętrze. Arkusze nieporozcinane. Kolory ładne. Druk niepoprzesuwany był, także tu. No i właśnie o tym mówiłem, że kadłub jest osadzony na jednej wrędze plus poszczególne jakby żebra wręgi z segmentami wklejane. No i na ostatniej stronie okładki 3 rysunki z rozmieszczeniem części. I tak się prezentuje ten model wykonany przez modelarza Oniku Ochotka. Zdjęcia wykonane w plenerze. Model tu widzimy bez podwozia. Przynajmniej takie wrażenie robi, że nie ma podwozia. Kolejnym modelem, jaki ukazał się w numerze 8, był wodolot typu kometa Poryw. Opracowanie graficzne i opis budowy modelu Jan Matczak. Model został opracowany w skali 1:75. Opis zawarty był na 2 arkuszach oraz zamieszczonych było 16 rysunków. Jak widzimy, kilka na jednej stronie. No i oczywiście tu modelarz zamieścił spis modelarzy, którzy chcą się wymienić. No i notatka, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Na 8 arkuszach rozmieszczone były części do wycięcia i sklejenia modelu. Oczywiście kadłub konstrukcji wręgowej. Jak widzicie, załączone skany są dość jasny kolor. Ja tutaj troszeczkę przed całym nagraniem, zmontowaniem filmu wyostrzam troszeczkę grafikę. Jak zobaczycie na oryginalnym egzemplarzu małego modelarza, no niestety arkusze są pożółkłe. Natomiast tu dla lepszego efektu są troszeczkę bardziej wyostrzone, więc te kolory są takie bardziej wyraźne. I jak mówiłem, oryginalna wycinanka. No i właśnie, jak możecie sami się przekonać, kolory jednak są troszeczkę tych arkuszy już żółte. Wycinanka tu w bardzo dobrym stanie, nawet są niepostrzępione pierwsze strony. Fajnie, ładnie była przechowywana. No i tak jak mówię, ja tutaj staram się wyostrzyć obraz troszeczkę, a tu właśnie mierzę grubość 0,31, grubość arkuszy. Także też ten okres, gdzie te arkusze, na tych arkuszach drukowano na grubym papierze. Tu nieraz mógł być kłopot z formowaniem, z rolowaniem tak grubych arkuszy. Ale modele były bardziej proste w swojej budowie, konstrukcji, po prostu nie rozbudowywano tutaj
tak obszernie, jak dziś to się stosuje, w wiele detali, bardzo drobnych, małych. No i ostatnia strona, właśnie tam zamieszczone, co będzie w następnym numerze małego modelarza i na ostatniej stronie 3 rzuty modelu. A projekt tej okładki wykonał Adam Werka. W numerze 9 wydano model polskiego lekkiego czołgu pływającego PZ Inż, od skrótu Państwowe Zakłady Inżynieryjne. Model został opracowany przez Henryka Wiśniewskiego na podstawie planów zamieszczonych w modelarzu w numerze 6 z 1966 roku. Model był w skali 1:25. Opis zamieszczony był na 3 stronach oraz zamieszczonych było 5 rysunków pomocnych przy sklejaniu modelu. Na 4 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, sklejenia tego modelu. No i jak widzimy tutaj w kolorze khaki oliwkowo-zielonym. No i oczywiście jak każdy pojazd pancerny, dużo kół, gąsienice. Tu oczywiście modelarz musiał się troszeczkę postarać i mogło to sprawiać trudności. Okładka projektu Zbigniew Janik. W numerze 10 małego modelarza został wydrukowany model samolotu rolniczego PZL-106A Kruk. Autorem opracowania okładki, opisu, rysunków jest Zbigniew Janik. Model był opracowany w skali 1:33. Jak widzimy, również zostały zamieszczone 2 zdjęcia wykonanego modelu. No i w tym okresie się bardzo dużo pisało, pokazywało zdjęć, w różnych czasopismach były zamieszczane właśnie samoloty agrolotnicze. Sam nawet marzyłem, żeby zostać pilotem agrolotniczym. Ostatnia strona okładki, 2 rysunki z rozmieszczeniem części tego modelu. Na 6 arkuszach zamieszczone były części. I tu widzieliśmy właśnie wręgi oraz elementy kabiny, także model był w opracowaniu z wnętrzem kabiny. Kolory oczywiście żółte, tak jak to malowano samoloty agrolotnicze i do dzisiaj są tak malowane. Dromader. No i tu właśnie też elementy do samodzielnego wykonania wzmacniające, znaczy szablony tych elementów. I egzemplarz wycinanki zachowany w niezłym stanie, właśnie okładka w bardzo dobrym stanie. Oczywiście kolorek troszeczkę wyżółkły. No i tu widzimy na przykład zdjęcie modelu na pierwszej stronie, na drugiej też od przodu. I jak mówiłem, właśnie tu widać wręgi wnętrza kabiny, także model zrobiony z wnętrzem kabiny. I tu kolory właśnie dość ładnie soczyste, żółte. Mierzę tu grubość kartonu 0,30. Mniej więcej właśnie tak ten karton z tego okresu jest tej grubości. No i na tej stronie właśnie mamy tutaj wzmocnienia skrzydeł i szablony do samodzielnego wykonania z drutów, czyli tam zastrzały, golenie, podwozia, oś śmigła i 2 rysunki z oznaczeniem części. Oto zdjęcia tego modelu wykonane przez modelarza o niku Lisy Lotnik. Tak przynajmniej było podpisane to zdjęcie. No i tu właśnie widzimy ładnie wykonany model, jak się prezentuje model wykonany właśnie z tej wycinanki. W numerze 11 ukazał się model samolotu myśliwskiego Ansaldo 1A Balilla. Model graficznie, opisowo opracował Krzysztof Dolny. Okładka również była jego projektu. Model w skali 1:33. Opis na 2 stronach oraz zamieszczonych było 6 rysunków pomocnych przy sklejaniu tego modelu. Na 4 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, sklejenia modelu.
Model prosty w swojej konstrukcji, łatwy, nawet początkujący modelarz myślę, że mógł sobie z nim poradzić. Model ładnie wyglądał. Trudnością mogły tu być płaty, zawieszenie górnego płata zawsze tu może sprawić jakiś problem z jego geometrią, ustawieniem. W ostatnim numerze rocznika, 12, zamieszczono model współczesnego okrętu rakietowego. Opracowanie graficzne, opis, rysunki Krzysztof Wolbeck. Model był opracowany w skali 1:75. Opis znajdował się na 5 stronach oraz zamieszczonych było 6 rysunków pomocnych przy budowie tego modelu. Również oczywiście jak w poprzednich modelarzach zamieszczono adresy modelarzy, którzy chcą się wymienić lub poszukują małego modelarza oraz zamieszczona była wzmianka, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Ostatnia strona okładki to rzuty modelu z rozmieszczeniem części i numeracją części. Elementy do wycięcia i sklejenia tego modelu rozmieszczone były na 8 arkuszach. No i jak widzimy, kolorystyka powinna moim zdaniem być bardziej szara, ale myślę, że tutaj ząb czasu te kolory troszeczkę nadgryzł, one wyblakły, natomiast tu poszycie dość soczyste. Jak mówiłem wcześniej, ja troszeczkę rozjaśniam tu skany, żeby ten po prostu był lepszy obraz. No i oczywiście na 2 arkuszach rozmieszczone wręgi do naklejenia na karton. Tak prezentuje się model po sklejeniu. Dość znacznych rozmiarów, ponieważ skala 1:75. Natomiast zdjęcia dzięki uprzejmości grupy facebookowej Mały Modelarz. Dziękuję za udostępnienie. Autorem okładki jest Adam Werka. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Przejrzymy rocznik 1982.